Lekcja pod tytułem Długość łuku, pole wycinka koła. Umiemy już, mając dany promień, policzyć pole całego koła i policzyć jego obwód. A jeżeli to jest okrąg, to długość okręgu. Czasami jednak zdarza się taka potrzeba, że trzeba policzyć pole nie całego koła, tylko jego kawałka. Taki kawałek, który tutaj narysowałem, jest wyznaczany przez kąt. Nazwijmy to kąt alfa. Czyli wycinam z całego koła kawałeczek, tak jakby kawałek pizzy, i ten kawałeczek jest wyznaczony przez kąt alfa. Narysujmy sobie ten kawałek pizzy. To jest ten obszar cały, który chcę zjeść za chwilę. No i teraz pytanie, jaki ma ten kawałek pole powierzchni. Zanim do tego dojdziemy, ustalmy sobie nazewnictwo. Taki kawałek nazywa się wycinkiem koła. Ten kąt nazywa się kątem środkowym. I jeszcze jedna nazwa tu się nam przyda. Całość to jest obwód, natomiast ten kawałeczek, odtąd dotąd, nazywa się łukiem tego wycinka. Łuk wycinka. To jest łuk wycinka. Co więcej, za każdym razem jak mówimy wycinek koła, to powinniśmy dodać wycinek koła wyznaczony przez kąt alfa. Tak samo łuk wyznaczony przez kąt alfa. Dlaczego ten dopisek wyznaczony przez kąt alfa jest istotny? No bo to kąt alfa decyduje tak naprawdę, ile tego wycinka jest, jak dużo go jest, prawda? Bo jak dam inny kąt, powiedzmy taki, odtąd dotąd, jakiś kąt beta, to ten wycinek już będzie większy, prawda? Więc zawsze trzeba wskazać, który to kąt wyznaczył nasz wycinek. No dobra, ale powiedziałem, że my musimy umieć obliczyć pole tego wycinka. Co więcej, matematyka też czasami potrzebuje obliczyć długość tego łuku. Jak to zrobić? No przypomnijmy sobie wzory, te, które już znamy. Jak znamy promień, no to znamy obwód, to jest wzór na obwód, jest równy 2 razy pi razy promień. I znamy też pole całego koła, to jest pi razy r do kwadratu. Super. A teraz narysuję tu jeszcze jedno koło obok, niekoniecznie tej samej wielkości, tu chodzi o tak naprawdę pogląd na sprawę. Mamy promień. I gdybym narysował taki kąt, to jaki to jest kąt? Pełny, prawda? Ten kąt alfa, nazwijmy go beta, żeby nam się nie merdało, jest kątem pełnym, czyli ma 360 stopni. No a teraz biorę sobie, wycinam z tego pełnego kąta 360 stopni kąt alfa. No i teraz zauważ, że ułożę sobie proporcję. Już wiemy, co to jest proporcja, prawda? Proporcja stosunek kąta alfa do 360 stopni, czyli ile ten kąt zabiera z 360, to jest taki sam jak pole wycinka do pola całego koła, czyli do pi r kwadrat. I z tego już bardzo łatwo jest obliczyć samo pole koła. Nasz x to będzie, jak pomnożymy obie strony przez pi r kwadrat, to będziemy mieli alfa przez 360 razy pi r kwadrat. I to jest wzór na pole wycinka. Zamiast x napiszmy sobie pole wycinka. Alfa przez 360 razy pi r kwadrat. W ten sam sposób można ułożyć drugą proporcję. Alfa przez 360 to jest to samo i tutaj mamy nasz łuk, nazwijmy go sobie a przez 2 pi r. Tak samo, ile nasz kąt zabiera z całości, to jest tyle samo, co ile nasz łuk zabiera z całości obwodu. Łuk, całość obwodu, kąt pełny. I znowu, na podstawie tego, mnożąc obie strony przez 2 pi r, dostajemy wzór na długość łuku. A równa się alfa przez 360, oczywiście stopnie tu trzeba dopisać,
2πr. I oto mamy drugi wzór. Wzór na długość łuku. Jeszcze raz je może porządnie oba wypiszę na czystej stronie, czyli pole wycinka to jest kąt przez 360, kąt tworzący ten wycinek, razy pi r do kwadratu, a długość łuku, nazwijmy go sobie a, to znów będzie ta sama proporcja alfa przez 360, 2pi r. I to są te dwa wzory, które na dzisiejszej lekcji poznajemy. Pole wycinka, długość łuku. W obu wypadkach wyznaczonego przez kąt alfa. Mamy alfa, mamy promień, to wtedy jesteśmy w stanie policzyć i pole wycinka, i długość łuku. No to policzmy na dwóch przykładach. Przykład pierwszy. Oblicz pole wycinka wyznaczonego przez kąt alfa. Wypiszmy sobie 45 stopni w kole o promieniu r 4 cm. Mamy policzyć pole, czyli wzór na pole już znamy, to jest alfa przez 360 stopni razy pi r do kwadratu. No to teraz tylko podstawiamy. Za alfa 45 stopni przez 360 pi r do kwadratu to jest 4 do kwadratu 16 cm². 45 360. Tu można skrócić. Można by najpierw skracać przez 5 i tak dalej, ale ja od razu wiem, że możemy skrócić przez 45. U góry będzie 1/45, a u dołu 8. Bo 8 razy 45 to jest dokładnie 360, czyli mamy 1/8 pi 16 cm². Tu sobie możemy skrócić, tu jest 1/8, tu są 2 ósemki, czyli mamy pi razy 2 cm². Teraz jeszcze tylko uporządkujemy, bo liczby powinny być najpierw, więc mamy 2pi cm². I to jest nasza odpowiedź. Takie jest pole tego wycinka. Drugie zadanie. Oblicz długość łuku A. Tym razem zamiast treści zaserwowano nam rysunek. Aha, to patrzymy sobie. Tu jest promień, czyli r jest równe 4 cm. Kąt alfa, alfa jest równe 30 stopni. No a łuk A musimy policzyć. Czyli łuk wyznaczony przez ten kąt alfa. No to długość A, no to jest alfa przez 360 stopni. O, razy 2pi r. No to liczmy. Zamiast alfa wstawiamy właściwą wartość, czyli 30. I teraz 2pi, a r jest 4 cm. Policzmy sobie. Tu nam się skraca. Tu jest 1/30, tu 30 jest 12, czyli mamy 1/12. 2 razy 4 to jest 8 pi centymetrów. Dalej możemy skrócić. Tu są 3 czwórki, tu są 2 czwórki, czyli mamy ostatecznie 2/3 pi centymetra. I to jest długość tego łuku A. I tyle. Tak to się liczy. Najważniejsze, żeby pamiętać te dwa wzory. Tak naprawdę to zauważ, że we wzorze na pole wycinka mamy ten kawałek znany nam z pola całego koła razy proporcja, a we wzorze na długość łuku mamy kawałek ze wzoru na obwód razy znowu ta sama proporcja. Czyli trzeba pamiętać proporcje, wzór na pole, wzór na obwód koła i tylko pamiętać, że trzeba mnożyć jedno przez drugie w tego typu zadaniach, gdzie szukamy pola wycinka albo długości łuku. I koniec tej lekcji.